Cześć! W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o zmianie kierunku jazdy. Na samym początku przypomnę Wam zasady ogólne. Później pomówimy sobie o znakach uzupełniających, które mówią o dozwolonych kierunkach jazdy z danego pasa ruchu. A na koniec jeszcze takie krótkie przypomnienie, kiedy możecie zawracać i na którym pasie macie się ustawić przed skrzyżowaniem, żebyście mogli wykonać ten manewr. Mam nadzieję, że film okaże się przydatny i na egzaminie będzie Wam troszeczkę łatwiej przy zmianie kierunku jazdy, czy to w prawo, czy w lewo, czy zawracaniu. Przypomnijmy sobie, co mówią przepisy ogólne o zmianie kierunku jazdy. Jeżeli zamierzacie skręcić w prawo, to zbliżacie się do prawej krawędzi jezdni. Jeżeli chcecie wykonać zmianę kierunku jazdy w lewo, to albo zbliżacie się do środka jezdni, albo na jezdni o ruchu jednokierunkowym, możliwie blisko lewej krawędzi jezdni. Ten slajd jest tylko takim podsumowaniem, czyli pamiętamy, w prawo do prawej krawędzi, w lewo na jezdni jednokierunkowej musimy być możliwie blisko lewej jej krawędzi. Jeżeli oznakowanie na jezdni, znaki tego nie zabraniają, to na wprost możecie pojechać z każdego pasa ruchu. Pamiętajcie również, żeby po wykonaniu skrętu zająć pas właściwy do wykonania kolejnych manewrów. No i teraz mamy te znaki określające dozwolone kierunki jazdy z pasów ruchu. Pamiętajcie, że w hierarchii ważności znaki drogowe są wyżej niż ogólne zasady, także zbliżając się do skrzyżowania, jeżeli to znaki wyznaczają Wam kierunki, to musicie się do nich zastosować. Oczywiście i znak F10 i znak F11 stosowany jest w sytuacji, kiedy kierowcy mogą mieć problem z odczytaniem, w jakim kierunku z danego pasa mogą pojechać, albo jeżeli właśnie jest zmiana względem tych przepisów ogólnych. No i tutaj widzimy jeden pas do zmiany kierunku jazdy w lewo. I w trakcie wykonywania tej zmiany od razu powinniśmy zadecydować, na którym pasie chcemy zakończyć. Oczywiście zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązuje nas jazda możliwie blisko prawej krawędzi, no ale jeżeli następnie chciałbym wykonać zmianę kierunku jazdy w lewo, to mogę wąsko pojechać na lewy pas ruchu. Na tym skrzyżowaniu wykonamy zmianę kierunku jazdy w prawo. Widzimy, że jest jeden pas do zmiany kierunku jazdy w prawo, więc właściwie jedziemy. No i teraz staramy się obserwować od razu, co się dzieje na wylocie z tego skrzyżowania. Oczywiście musimy tutaj uważać na przejście dla pieszych, no ale od razu widzę, że mam pas, który zanika, tak? Także nie ma sensu, żebym ja wąsko pojechał na ten pas, tylko mogę zdecydowanie szerzej od razu zająć pas właściwy do dalszej jazdy. Teraz wykonamy zmianę kierunku jazdy w lewo. Odczytałem ze znaku, który pas powinienem zająć. Później sobie jeszcze pomówimy o możliwości zawracania, tak? Kiedy możemy na danym skrzyżowaniu wykonać manewr zawracania. Jeżeli chodzi o pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, to zachęcam Was do oglądania innych filmów. A tutaj widzicie rzut z góry, jak wygląda ten przejazd. Jeden pas do skrętu w lewo, na wylocie dwa pasy i teraz kwestia, Wasz tor jazdy powinien pokazać, na który pas finalnie wjedziecie. Jeżeli jedziecie szerzej, tak jak ten żółty, no to powinniście skończyć już na prawym pasie. Jeżeli Was interesuje lewy pas, no to powinniście pojechać wąsko, tak żeby na sam koniec nie doszło gdzieś do jakiejś kolizji. Kolejna sytuacja, zmiana kierunku jazdy w lewo. Egzaminator może Was poinformować, że na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetną proszę skręcić w lewo, na następnym skrzyżowaniu będziemy również jechali w lewo. Tak? I wtedy możecie już sobie zadecydować, na którym pasie powinniście skończyć, ale pamiętajcie, że wybór pasa jest dozwolony tylko jeżeli jeden pas zezwala Wam na zmianę kierunku. Jeżeli więcej niż jeden pas pozwala na zmianę kierunku jazdy, tak jak tutaj mamy dwa pasy do skrętu w lewo, to Wy już przed skrzyżowaniem musicie zadecydować, na którym pasie będziecie chcieli zakończyć manewr. Teraz, tak jak jestem tutaj ustawiony, nie mam możliwości, żebym zmieniając kierunek jazdy w lewo zakończył ten manewr na lewym pasie. No bo dojdzie do sytuacji kolizyjnej i egzamin będzie zakończony. Także obserwujemy znaki i w tej sytuacji od razu jestem ustawiony na pasie, który poprowadzi mnie na prawy pas na wylocie ze skrzyżowania.
Tak, widzicie tutaj rzut z góry. Często się kończą egzaminy, bo gdzieś jedziecie niepoprawnie, kończycie nie na właściwym pasie. Także bardzo ważne, żebyście wiedzieli, ile pasów zezwala na zmianę kierunku jazdy w danym kierunku na danym skrzyżowaniu. Czyli znowu podjeżdżamy do skrzyżowania i pierwsze co to muszę zlokalizować znaki. Tak? F10, F11, jestem poinformowany 2 pasy w lewo, no to już kontynuuję. Zobaczcie na schemacie, co się wydarzy, jeżeli teraz z lewego pasa ktoś będzie próbował zakończyć na prawym pasie na wylocie skrzyżowania. Jeżeli nie zrobicie coś takiego, nie będzie obok Was pojazdu, no to na egzaminie nie będzie bezpośredniego zagrożenia i będziecie mieli błąd w zadaniu. Ale jeżeli obok Was będzie pojazd, tak jak tutaj za chwilkę zobaczycie, i bym próbował jechać na prawy pas, no to od razu jest ingerencja egzaminatora i egzamin jest zakończony wynikiem negatywnym. No i znowu zobaczcie, tak? Załóżmy, że nie zauważyłem znaków, no i wjeżdżam z automatu na lewy, przyzwyczajony, tak, do przepisów ogólnych, wjeżdżam na lewy i za chwilkę będę próbował na wylocie skrzyżowania zająć prawy pas. No to oczywiście doprowadzę do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Także pamiętajcie, znaki są najważniejsze, tak, bo musicie odczytać, jak się zachować na danym skrzyżowaniu. Tutaj widzimy w lusterku, tak, pojazdy, które jadą drugim pasem również w lewo. Na koniec macie przypomnienie, że dozwolone jest zawracanie ze skrajnego lewego pasa, jeżeli kierunek jazdy jeżeli znak zezwala na zmianę kierunku jazdy w lewo. Również wtedy możecie zawrócić, pod warunkiem, że nie ma zakazu i sygnalizator tego nie zabrania. Na dzisiaj to już wszystko i myślę, że te same wnioski z tego filmu, że bardzo ważna jest obserwacja znaków i wcześniej musicie sobie ten manewr planować. Przećwiczcie te wszystkie sytuacje sobie na zajęciach praktycznych. Mam nadzieję, że egzamin zakończycie z wynikiem pozytywnym. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, do oglądania pozostałych filmów na kanale, no i niebawem pojawią się kolejne nagrania. Cześć!